Film ma charakter informacyjny i dokumentalny. Nie zachęcamy do stosowania sterydów ani żadnych substancji wspomagających. Stosowanie środków anabolicznych niesie ze sobą poważne zagrożenia dla zdrowia. Materiał ma na celu jedynie przybliżenie tematu oraz przedstawienie doświadczeń rozmówcy. Cześć, witam. Pod ostatnim filmikiem dużo pytań padło typu co biorę, co biję i takie tam. Więc wpadliśmy na pomysł, aby nagrać Wam filmik, jak to jest być kulturystą. To jest taki delikatny temat, nie każdy chce o tym rozmawiać, ale ja zauważyłem, że strasznie dużo ludzi sięga po niedozwolone środki. Specjalnie tutaj będziemy je nazywać w ten sposób, żeby znowu algorytm mi się nie dowalił do tego, że są używane nazwy techniczne i po prostu młode osoby by sobie mogły wygooglować to i to by było tak gdyby instrukcja dla nich. Powiedz mi, Kamil, czy kulturystyka jest możliwa bez dopingu? Jest możliwa, ale to jest bardzo ciężka praca i mozolna. To nie jest 5 minut, tak? Próbowałem przez 4 lata, odkąd wyszedłem z ośrodka, ćwiczyć naturalnie, bez żadnego wspomagania się żadnymi iniekcjami ani oralami. No i wiem, jak to jest ciężkie, ciężka praca. Trening trzeba bardzo ciężko trenować. Dieta, trzeba bardzo restrykcyjnie trzymać się diety. Nie wolno sobie pozwolić na odskok w lewo czy w prawo, bo każdy jeden wyskok po jakiegoś McDonalda, czy jakieś ciastko, czy jakieś coś za dużo cukru, automatycznie zaburza cały rytm tego. I wiadomo, są trenerzy, którzy mówią, żeby sobie niczego nie odmawiać, że wolno ci wziąć, zjeść to, tamto, na co masz ochotę, tak? Ale ja jestem z takiego zdania, że jeżeli ktoś chce coś osiągnąć i się poświęci, no to jest w stanie zrezygnować z tego i może takie coś zrobić. Ale to nie jest łatwe. Wiadomo, czy przy używaniu substancji, czy bez używania substancji, tak czy inaczej trzeba wykonać i zrobić pracę siłową na siłowni. Tak samo trzeba zrobić trening, trzeba wstać, trzeba utrzymywać dietę. Jedyna różnica między jednym a drugim jest taka, że bez używek wszystko wymaga czasu i cierpliwości. Z używkami mamy to wszystko przyspieszone. Może, żeby nie zachęcać jeszcze raz, jakiej kategorii wiekowej zdecydowanie odradzamy takie używki, że tak powiem w cudzysłowie? Ja odradzam każdemu, żeby zaczynał od czegokolwiek. Najpierw to polecam, aby pójść na siłownię i spróbować własnych sił, zobaczyć, czy to jest dla mnie, czy nie dla mnie, tak? Zobaczyć, czym to się je, bo każdy się potrafi napalić, obejrzeć sobie Arnolda czy Pudzianowskiego w telewizji. Mówię to akurat na swoim przykładzie, jak ja to u mnie było. I polecieć od razu gdzieś tam właśnie zakupić jakieś środki i zacząć, za przeproszeniem, kuć dupsko. No ale to nie na tym polega. Najpierw trzeba pójść, zobaczyć, co organizm potrafi tak naprawdę sam osiągnąć, bez niczego. Tak jak mówię, ja przez 4 lata nic, ani jednej kropelki, ani jednego, poza odżywkami i wszystkim dozwolonymi środkami typu odżywka, pre-workout, jakaś przetreningówka tak zwana, czy jakieś post-workouty i tak dalej, BCA i w ogóle takie zwykłe witaminowe środki, niczego nie wziąłem i wiem, że to jest niepotrzebne, jeżeli chcesz tylko ładnie wyglądać, dobrze wyglądać, mieć siłę. Wiadomo, jeżeli zaczynasz już iść w stronę zawodową tego, czyli pod kontekstem występów gdzieś na scenie, jakiejś kulturystyki czy czegoś, niestety tego nie da rady uniknąć, ale nie polecam nikomu zaczynać od sterydów. Broń Panie Boże. Dobrze, w takim razie powiedz, co Ciebie skłoniło sięgnąć po tak zwane niedozwolone środki? Nie była to łatwa decyzja, bo ja podjąłem decyzję, aby niczego nie brać i nie wracać do mojego starego życia już na terapii. Nie było to bardzo łatwe dla mnie, żeby przełamać w sobie niechęć do tego wszystkiego. Niczym w ogóle pierwszy zastrzyk wziąłem, to 3 dni walczyłem sam ze sobą i z własnym organizmem i rozumem, aby tego nie robić. Dopiero jak sobie to, za przeproszeniem, zracjonalizowałem, po co to chcę wziąć, dlaczego to biorę,
na co mi to, po co i w ogóle i co się z tym dalej wiąże, dopiero wtedy podjąłem świadomą decyzję tego. Zadecydowałem, że chcę brać udział w zawodach kulturystyki. Wziąłem w zeszłym roku moje pierwsze zawody, które odbyłem. Byłem przygotowywany bez żadnego zastrzyku, powtarzam, ani jednego, nic. I zawody odbywały się w grudniu. Zdobyłem pierwsze miejsce, ale nie miałem konkurencji. Zdobyłem trzecie miejsce, też nie było konkurencji, było nas 3 tylko. Więc to dla mnie nie jest to wygrana, a chciałem posmakować tego. Rozmawiałem z trenerem, trener powiedział, że no niestety, ale na zawody, które ja chcę się przygotować, bez dopingu nie dam rady. Nie jest w stanie organizm mój, w wieku, w którym jestem, przerobić taki program, jaki trzeba przerobić, ciężkiej pracy, żeby jakieś rezultaty były. Wiadomo, schudnąć jest łatwo, ale tu chodzi nie tylko o samo schudnięcie, tu chodzi też o definicję mięśnia, o jego density, jego głębię tego mięśnia, samą jego budowę. On całkiem inaczej wygląda, jak jest spompowany, inaczej wygląda, jak jest w normalnej, luźnej, spoczynkowej formie. No i w dalszym ciągu, pomimo że zdecydowałem się na jakiekolwiek środki, tak czy inaczej nogi zalegają. Nogi w dalszym ciągu walczę, żeby nogi jeszcze bardziej dopompować, żeby jeszcze bardziej je wyrzeźbić. I to jest ostatnia rzecz w organizmie, która mi zostaje na chwilę obecną. Ja jakiś czas temu, no to już będzie w latach liczone, spotkałem Ciebie jeszcze, nie zaczynałeś kulturystyki jako takiego chłopa ulanego. To było na Teneryfie. I później zobaczyłem Twoje zdjęcia na Facebooku już z jakimś progresem. Czy już wtedy zaczynałeś stosować środki? Nie, dopiero środki zacząłem stosować od drugiej połowy stycznia tego roku. Czyli praktycznie tak jak mówię, wszedłem po jednych zawodach, szybka konsultacja z trenerem, co chciałbym robić, jak bym chciał robić. Trener wszystko mi rozpisał i doradził środki, które mogę używać, zażywać, które powinienem. Nie biorę nic bez konsultacji. Zresztą tak samo przy każdym tym wszystkim to zalecam, aby najpierw niczym po cokolwiek sięgniesz, jeden z drugim, zrobić sobie podstawowe badania. Cały kompleks podstawowych badań względem poziomu testosteronu, krwinek itd., żeby po takiej kuracji tak zwanej później można było odblokowywać się i schodzić do tego samego poziomu, powrócić. Nie będzie to łatwe, ale zawsze jest wtedy baza taka startowa, do jakiego poziomu chcę wrócić. Ja na chwilę obecną nie jestem na jakimś tam nie wiadomo jak bardzo mocnym cyklu, bo tak jak powtarzam, no ja chcę tylko delikatnie lepiej wyglądać niż wyglądałem w zeszłym roku na zawodach. Na razie mi się to udaje i nie chcę być zachłanny, nie chcę ponieść swojej zachłanności i próbuję to wszystko w miarę możliwości brać to na chłodno. To zaczniemy troszkę od takiego cięższego pytania. Czy te środki uzależniają? Mi się wydaje, że nie same środki uzależniają, ale efekty, które się otrzymuje po nich. To jest tak samo jak na terapii, jak się uczyłem, że to jest choroba, uzależnienie jest chorobą emocji, uczuć i sobie czymś zawsze zastępuję to, aby nie czuć, nie myśleć o czymś, tak, to sobie zastępuję to poprzez alkohol, narkotyki, hazard i różne inne zachowania kompulsywne. Tutaj jest to samo. Jeżeli jesteś na jakimś potężnym cyklu, wiadomo, rośnie Ci siła, wygląd się zmienia. U niektórych niestety też idą za te zmiany skórny za tym i w ogóle to wtedy już nieładnie wygląda, to znaczy, że jest za dużo tego wszystkiego, źle to w ogóle do tego podchodzi, ale są ludzie, co robią to naprawdę z głową, pod nadzorem lekarza, pod nadzorem dobrego trenera i wyglądają ładnie i podejrzewam, że ciężko jest im zrezygnować z tego. Ja na chwilę obecną nie wiem, mam nadzieję, że nie popadnę w kolejny jakiś samozachwyt bądź jakiś nauk pod tym kontekstem. Na razie jestem świadom tego, co robię i do którego momentu robię. Kluczową decyzję będę podejmował teraz po tych zawodach 11 maja,
Wtedy będę wiedział, co chcę robić dalej i co dalej będę robił. Na pewno chciałbym zrobić przerwę, zarówno i od zastrzyków, jak i od tego stresu związanego z całymi przygotowaniami. A co, jeżeli chodzi o dostępność takich środków? No niestety dostępność jest jaka jest, czyli czarny rynek. Nie polecam wszystkich źródeł. Zachęcam gorąco, aby sprawdzić sobie dobrze feedbacki, komentarze na temat danych firm, jeżeli już po coś próbujemy sięgnąć, bo zdarzają się bardzo trudne, ciężkie podróbki, zanieczyszczone. Co za tym idzie, przy takich zanieczyszczeniach można nabawić się poważnych schorzeń, poważnych chorób i w ogóle co później za tym jest, wylądować nawet w szpitalu. Mam kolegę, który ostatnio zanieczyszczony właśnie środek gdzieś tam dostał. Nieświadomie oczywiście, bo pilnie czegoś szukał i ktoś mu po prostu sprzedał. Zrobił zastrzyk, tak zwany strzał, no i przez tydzień czasu siedział w domu. Najpierw miał 3 dni gorączki potężnej, nie mógł na nogę stawać, także no nie polecam. Są bardzo ciężkie zanieczyszczenia w danych środkach i nie polecam tego. A idzie to jakoś poznać, czy nie? Dostajesz do ręki... Nie idzie. Nie idzie. No, w dzisiejszych czasach wszystko jest, można powiedzieć, kolorystycznie można rozróżnić delikatnie, ale niestety środek środkowi, producent producentowi nie jest równy. Spotkałem się w przeszłości, gdzie było łatwiej dany środek rozpoznać pod kontekstem koloru, gęstości i objętości, w jakiej się znajdował. Teraz, na chwilę obecną, każdy ma swoje jakieś zabarwienie. Czy ty jesteś w stanie rozpoznać takiego człowieka, który bierze doping? Nie wiem, na ile jestem poprawny w swojej ocenie, ale do tej pory na 10 8 wytypowałem i także jest dobrze wytypowane. Po dłuższym czasie sami tracą kontrolę nad tym, co mówią, do kogo mówią i otwierają się bardziej na temat, czego biorą i co biorą. Niestety ja patrząc na nich, no nie widzę progresów, tak? Dla mnie to jest po prostu głupota, że zaczynają od razu przychodzić i tak zwanego łebka z ulicy od razu już zaczynają od sterydów i próbują coś osiągnąć, bo oczywiście osiągną to, ale to jest chwilowe. Bo to jest tak jak nawet bez dopingu, przyjdę na siłownię pierwszy raz, nigdy nie byłem na siłowni, potrenuję 2, 3, 4 tygodnie i już będę widział różnicę u siebie. Sterydy zrobią to samo, więc to jest chwilowa pompa, tylko że jeżeli ja przyjdę naturalnie potem przez miesiąc, a na sterydach i odstawię sterydy, ja spadnę, wrócę do swojej poprzedniej formy, a bez brania sterydów to zostaje ze mną, to co osiągnąłem przez te 4 tygodnie. A jaka jest skala wieku? W jakim wieku ludzie sięgają, bo to widzisz na siłowni, to młodzi, bardzo młodzi, czy starsi, czy bardziej dojrzali? Ogólnie teraz to jest nawet zalegalizowane z pewnej strony, bo tak zwana TRT, czyli Testosteron Replacement Therapy. Dokładnie, terapia zastępcza testosteronu. To jest legalne środki anaboliczne, które się dostaje i pod tak zwaną właśnie opinią lekarza, tylko że ja tego nie potrafię zweryfikować, bo jak dla mnie tam nie ma żadnej konsultacji. To jest, wysyłam próbkę krwi i co, oni według tego mi przyślą, ile mam brać takiego czegoś. Ja wolę konsultację 4 oczy z całym wydrukiem z badań i wtedy lekarz to konsultuje ze mną i rozmawia, ale to, co oni robią, to jest po prostu naciąganie ludzi na pieniądze, mi się wydaje. Tak, ale mi chodzi, w jakim wieku sięgają? Czy to są młodzi ludzie, czy bardziej już dojrzeli? Jest rozgraniczenie. To, co na siłowni widzisz. Bo na siłowni nie wolno ci przyjść, jeżeli nie masz ukończonego 16 roku życia. I powiedziałbym, że zauważam, że przychodzą 16-latki, które widać, że gdzieś coś dostały, od kogoś ktoś im coś kupił, sprzedał. Ale zdarzają się, które przychodzą normalnie poćwiczyć i to fajnie widzieć, że w młodym wieku nie szukają się, nie sprzedają polityki, tylko przychodzą na siłownię.
Częściej sięgają po to osoby takie po 23-24 roku życia, zarówno jak i już, tak jak mówię, no ktoś, kto już jest po 40 i właśnie teraz jest te TRT tak zwane i od razu już na to wchodzi od lekarza. Dobrze, teraz się skupimy na Tobie. Jeśli już, tak jak powiedziałeś, zdecydowałeś się po ciężkich namysłach na to, że wskoczysz na tak zwany cykl, co to było, w jakich ilościach, jeżeli możesz powiedzieć? Podstawa tak zwane bazy, czyli teść, czyli masterek, czyli no żeby wyciąć się bardziej, no to odrobinę tręka i praktycznie tyle. Ja nic więcej nie biorę. No teraz mam na chwilę obecną jeszcze johambinę w tabletkach, to są witaminy dostępne normalnie online, ale to jest na postaci spalacza tłuszczu. Mam peptyd, fragment 169 czy coś takiego, to jest też na spalanie i tylko tyle. Jeżeli chodzi o ilości, to będzie 1 ml, czyli 10 jednostek co drugi dzień, ale tylko dlatego mam tak częste, ze względu na to, że to są 3 razem zmieszane do kupy, to jest compound tak zwany i wtedy nie muszę brać żadnych dodatkowych już środków, niczego więcej i tak jak powtarzam, to jest skonsultowane, to jest nie na własną rękę przede wszystkim. Jaki to był środek, przypomnij? Compound. Compound. Dobrze, i to jest do redukcji. To jest ogólnie nie tyle, że też na samą redukcję, bo to też pozwala regenerować mięśnie, bo każdy myli tutaj pojęcia sterydów. Sterydy to nie jest złoty środek na wszystko, to jest w pewnym wieku każdy po coś sięgnie, tylko po to, żeby sobie wspomóc regenerację. Więc ja jestem po 40. Już nie mam 20 paru lat, gdzie mój organizm się zregeneruje w 15-20 minut, czy tam w godzinę, 2 snu. Ja potrzebuję dłuższy okres na regenerację. Poprzez natężenie, jakie mam teraz, praca, siłownia, przygotowania, diety i tak dalej, nie byłbym w stanie zregenerować się na tyle, żeby pójść na siłownię na drugi dzień. Więc dla mnie to jest bardzo dobre, pomaga mi to zregenerować się. Tak czy inaczej trening muszę iść i zrobić. Czy jestem bez sterydów, czy jestem ze sterydami, to samo się nie zrobi. Jak to Pudzianowski zawsze mówił, samo się nie zrobi. Co jeżeli chodzi o skutki uboczne i który środek sieje największe spustoszenie w organizmie? Jeżeli jest taki, bo może żaden nie sieje. Każdy pozostawia jakiś niepożądany ślad po sobie, dlatego będę to cały czas powtarzał jak mantrę. Bez konsultacji nie sięgać po nic. Dlatego, że tak jak powiedziałem na początku, jeżeli zrobisz sobie jeden z drugim badania na samym początku, niczym po cokolwiek sięgniesz, to Ci pomoże później do danego poziomu wrócić poprzez konsultację z lekarzem i tak dalej. Uważam za bezpieczne dopingi, jeżeli chodzi tutaj o tak zwanego teścia, czy jakieś tam szósty i tak dalej, bo to są różne rodzaje tego samego, tylko dłuższy, krótszy i tak dalej. To nie będę się rozwijał, żeby nas nie blokowali czasami. Za szkodliwy, to nazwę go nawet z imienia, to uważam, że tren jest bardzo szkodliwy i nie powinno się go przyjmować w większej ilości niż 150 gramów, dajmy na to, na tydzień, czy tam 2 razy w tygodniu, czyli 300 na tydzień. To jest maks, co bym przyjmował i co ja osobiście jestem 150 przyjmuję. Więc to jest maksymalna dawka i to jest na cały tydzień, którą ja polecam tak samo każdemu innemu, ze względu na to, że jest niebezpieczny. Dorian Yates, słynny kulturysta ze starszej ery, z Arnolda ery, sam powiedział, że to jest bardzo szkodliwy i niebezpieczny środek. Dlatego nie warto go brać więcej jak 150. I ma rację, bo jeżeli się przekracza tą dawkę, to zaczyna widać się właśnie zmiany skóry, wypryszczenia różne, jakieś przebarwienia, nerwowość się pojawia. Wszystko to prowadzi później do depresji i to naprawdę ciężkiej depresji. A jeżeli rozgraniczymy środki na tak zwane w tabletkach i zaszczykach, które byś polecał? Jeżeli już.
Wolałbym się nie faworyzować ani jednych, ani drugich ze względu na to, że to pozostawiłbym w osądzie osoby, która podejmie już świadomą decyzję na to, czy chce sięgnąć i po co chce sięgnąć. Z prostego względu. Jeżeli miałbym się tutaj polemizować, to dla mnie jedne i drugie są szkodliwe. Wiadomo, jeżeli biorę iniekcyjne, omijają wątrobę, omijają żołądek. Jeżeli biorę oralne, one wchodzą do żołądka, wchodzą przez wątrobę, przez nerki i tak dalej. Czyli to wszystko zaczyna dysfunkcjonować powoli. Zaczyna toksyny się wytwarzać, te toksyny są wchłaniane przez wątrobę i tak dalej. To jest tylko moja skromna opinia, nie jestem lekarzem ani znawcą, ale ja to podchodzę w kontekście takim naukowym. Jeżeli ktoś ma swój rozum i wie, jak organizm ludzki działa, to może sobie wyobrazić. Ja pamiętam to z biologii. Biorę, połykam pokarm, on wchodzi przez przełyk do żołądka. W żołądku kwasu żołądkowego rozbijają na to, żeby go organizm mógł wchłaniać. Więc naturalnym jest, jeżeli wchłaniam jakieś nieczystości i zanieczyszczenia, to wyjdą prędzej czy później jakieś niepożądane komplikacje. I podejrzewam nawet, nie jestem, tak jak mówię, podkreślam, nie jestem specjalistą, ale wydaje mi się, że przy oralnych więcej ludzie mają problemów niż przy iniekcyjnych, ale to jest tylko moja opinia. A czy jest coś takiego jak długość cyklu, żeby nie narobił za dużo szkód w organizmie? Jest, tylko że w każdym kontekście, jakby na to nie spojrzeć, zawsze, tak jak powtarzam, ślad zostaje po tym, że się coś brało w organizmie, zawsze to się odbije. Jednakże, jeżeli ktoś jest prowadzony mądrze przez dobrego trenera bądź lekarza, to dostaje wyznaczony okres, przez jaki powinien brać. Ja na chwilę obecną jestem od stycznia, czyli i to też nie od razu na takie grube, mocne środki, bo to nie jest nic ciężkiego. Więc myślę, że 6 miesięcy to jest takie bezpieczne, zwłaszcza, że pierwszy miesiąc, 2 się praktycznie nie bierze tego tak często. Dopiero później się zwiększa częstotliwość. I tak jak mówię, no teraz jestem na tych 10 jednostek co drugi dzień, o ile dobrze nie przekręcam tego, jeżeli chodzi o miarę. Więc praktycznie to ostatnie 4 tygodnie jestem na takim mocniejszym cyklu, jeżeli chodzi o częstotliwość. I nie powinno się chyba ciągnąć tego dłużej niż 6 miesięcy maksymalnie, mi się wydaje. Bez względu na to, czy to jest twarde, czy miękkie, bo mogą być komplikacje. Powiedz mi, na jakim etapie teraz przygotowań jesteś i co leci w tle, że tak zapytam? Obecnie jestem na 8 dni, w momencie kiedy to nagrywamy, 8 dni przed zawodami. Jestem, tak jak wspominałem, na 1 ml, czyli 10 jednostek co drugi dzień i to jest compound, czyli mieszanka 3 podstawowych, które biorę w jednym, żeby ograniczyć oczywiście ilość tego przyjmowania i to jest bezpieczna dawka pod nadzorem trenera. Także nie wybiegam nic przed siebie, nie biorę nic na własną rękę, wszystko jest w konsultacji. Tylko to. A co to jest ten compound? Ja tego nie rozumiem. To jest jakiś hormon, czy to jest jakiś na bazie testosteronu, czy to coś jeszcze jest? To jest po prostu nazwa środka, który ma trzy rzeczy w sobie, czyli tak zwany master teść i tren razem. I dajmy na to ma 150 czy 200 ma na przykład teścia, 75 mastera, 75 trenu. I razem to jest compound 350. I to jest 350 mg, to jest jego moc, jaka się zawiera w 1 ml, czyli w 10 jednostkach. A co po zawodach w takim razie? A po zawodach to jeszcze nie wiem. To jest decyzja, która na chwilę obecną jest mi nieznana. Wiadomo, chciałbym odpocząć, chciałbym w końcu pójść na normalnego loda, zjeść jakiś normalny kawałek ciastka do kawy. Nie wiem, nawet tosta z serem zjeść z patelni. No kurczę, mam takie zachcianki po prostu. Tego mi brakuje jako jedzenia. Czy sięgnę po to, też nie wiem, bo po ostatnich zawodach tak samo niby miałem dozwolone, że mogę sobie zjeść coś normalnego, ale po tym całym wysiłku, który włożyłem, to mi się nie chciało tego rujnować, za przeproszeniem, jednym dniem takiej hulanki. Chciałbym odstawić wszystko na bok, chciałbym się zregenerować naturalnie, chciałbym odblokować się, wrócić do jakiejś normalności.
I to jest taki plan poboczny. Jednakże zależy to wszystko od wyniku tych zawodów, bo ja jestem osobą ambitną. Jeżeli przegram te zawody, no to będę starał się wziąć udział w następnych, więc nie pozwolę sobie też wtedy na przerwę, tylko jeszcze bardziej zintensyfikuję treningi, pomimo iż teraz jest ciężej, bo jest cieplej, coraz cieplej, więc siłownia, niestety tam gdzie chodzę na siłownię nie ma klimatyzacji, więc będzie coraz ciężej, no ale będzie warto, mam nadzieję. A jakie masz plany? Bo ty jesteś wysoką osobą. Czy ty będziesz chciał dokładać masy, czy raczej będziesz się skupiał bardziej na docinaniu, dopracowywaniu pewnych detali i iść w tą stronę? Czy jeszcze chcesz dobudować masy i być większym? No, chcę zaznaczyć, że ty masz 2 metry wzrostu i teraz na sucho tłuszczu ile możesz mieć? 10% teraz? Nie, no gdzieś tak, no. No i waga 105 kg. 105. No, to czyli jakbyś chciał dobudować mięśnia, to na masie to byś 130 kg przebił, tak? Nie. Nie? 125? Nie, w zależności od tego, jaką dietę byś zastosował. Ja na przykład mam pomysł taki w głowie, gdzieś tam z tyłu powoli układam, co bym chciał osiągnąć dalej i w jakim kierunku bym chciał iść. Na chwilę obecną podoba mi się, jak wyglądam, jeżeli chodzi o talię. Plecy, talia, barki, fajnie wszystko wygląda, fajnie jest wycięte, fajnie jest wyrzeźbione, fajnie się przebija. Jednakże brakuje mi trochę rozmiarów w rękach, w przedramionach. Chciałbym to jeszcze podciągnąć, ale nie chciałbym podciągać to poprzez budowę nie wiadomo jakiej masy, bo nie chcę wracać do tej wagi, którą miałem sprzed podjęcia decyzji na treningi i w braniu udziału w zawodach, czyli około 125 kg wagi. Chciałbym iść bardziej w kierunku budowania czystej masy, czyli zostać przy tej diecie, której jestem teraz, wzbogacić ją tylko o węglowodany. A czy nie jest to teraz taka pułapka tych niedozwolonych środków, o których mówiliśmy? Mało, chcę więcej. Co ty myślisz? Na chwilę obecną wiem, gdzie chcę iść, w jakim kierunku, więc ciężko jest mi się wypowiedzieć. Nie chciałbym tu się usprawiedliwiać, bo może coś w tym być, może sam siebie okłamuję. Nie wiem, dopóki nie zostanę z tym skonfrontowany, to nie będę wiedział, co się tak naprawdę dzieje. Na chwilę obecną wiem tylko, że świadomie podejmuję każdą decyzję i krok, w którą stronę idę i przy tym będę się upierał i zobaczymy po prostu, co z tego będzie, tak? Bo z tego, co wiem, to przeważnie wracają z powrotem do cyklu zawodnicy, ci, co ćwiczą ten sport, że zaczynają się czuć płascy, mali, im to przeszkadza, coś im brakuje i niestety po upływie paru miesięcy, kilku tygodni, różnie to jest, wracają. Co powiesz na ten temat? Myślę, że to jest właśnie takie ryzyko, które podejmuje każdy z nas jako osoba, która w końcu sięgnie ręką właśnie po te niedozwolone środki. I nie będę ukrywał, mam obawy z tym związane, jak to będzie u mnie wyglądało. Mam nadzieję, że sobie poradzę w miarę z tym i że zadzieje się u mnie odwrotnie niż to, co właśnie powiedziałeś, czyli że powrócę szybko do tego. Chciałbym naprawdę dać organizmowi maksymalny możliwy okres odbudowy. Chciałbym do następnych zawodów podejść już odrobinę inaczej zbudowany. Wiadomo, nie mówię, że po środki nie sięgnę następnym razem, bo wiem, że bez nich nie osiągnę rezultatu, który potrzebuję. Jednakże niczym po nie sięgnę, to chciałbym najpierw pozwolić organizmowi się zregenerować w miarę możliwości do jak najbliższego poziomu sprzed. Nie chcę tej wagi z powrotem, ale chciałbym, żeby organizm też odpoczął. Tak samo jak ja potrzebuję odpoczynku od siłowni, biorę sobie 1 dzień czy 2, tak samo organizm sam sobie potrzebuje odpocząć od wszystkich substancji, od odżywek, od restrykcyjnej diety, czyli zero tłuszczy praktycznie, jedynie tylko to, co jest w mięsie zawarte i jakieś tam odrobina oliwy z oliwek, awokado i w ogóle. Od wszystkiego każdy musi odpocząć. Tak samo organizm ludzki. A jak gdyby, zapytam, interesuje mnie, gdybyś nie postanowił uczestniczyć w zawodach kulturystycznych, sięgałbyś po te środki, czy nie? Mogę chyba powiedzieć to z taką stanowczością, że nie.
bo jedynym powodem, dla którego sięgnąłem po te środki, to była rozmowa z trenerem i konsultacja przede wszystkim z nim, jak on to widzi, co mogę zrobić, żeby jak wystartować, żeby wygrać, żeby osiągnąć coś. I niestety, no, tak jak powiedziałem na samym początku, że ja bez dopingu bym sobie nie dał rady i to nie jestem tylko ja taki, co sobie by nie dał rady, bo rezultaty jest ciężko osiągnąć na słowo, to wszystko trwa dużo dłużej. Ja już siedziałem teraz 4 lata, ćwiczyłem i tak jak stwierdziłeś, jak spotkaliśmy się na Teneryfie, byłem duży, ale byłem nalany i to jest właśnie różnica. Jeżeli bym wtedy może był na jakiejś diecie od samego początku, podjąć dietę jakąś w ośrodku, później wyjść i kontynuować, to te 4 lata na pewno inaczej bym wyglądał, na pewno inaczej bym się też czuł. I nie wiem, czy bym tak naprawdę zdecydował się na zawody, czy nie. Ale skoro podjąłem już tę decyzję, no to po prostu w niej idę i trwam. W każdym razie robię to świadomie. Nie podejmuję niczego pod namową osób trzecich albo tylko dlatego, że ktoś wygląda tak czy inaczej. Ja robię to sam dla siebie. Wiem, co chcę, wiem, co biorę, jestem tego świadom. Kamil, teraz będzie pytanie, ale tylko opowiedz po sobie, jak to wiesz. Plusy i minusy dopingu. Plusy to zauważalne zarysy mięśni, ładna sylwetka, tak zwana chiseled, czyli dłutem wyrzeźbiona. Nie mówię, że jestem perfekcjonalny, ale zauważalne są różnice i to ogromne. Siła, regeneracja szybsza, dzięki czemu właśnie mam tą siłę, żeby na drugi dzień wrócić na treningi i dalej trenować. Nie potrzebuję długich przerw. Pewność siebie, ale to chyba tylko związana pod tym kontekstem, że skoro wszyscy zwracają na mnie uwagę, ale to jest takie trochę łechcące ego i ja nie lubię w tą stronę za bardzo iść, bo ja staram się normalnie zakrywać swoje ciało. Ale jest gdzieś takie, że potrafi gdzieś czasami, jak mam zły humor czy zły dzień, że pójdę na przykład w takiej koszulce, a to akurat dzisiaj świadczy, jaki dzień miałem, pójdę w takiej koszulce, zobaczą moje ciało, niektóre osoby na siłowni, gdzieś tam zawsze jakiś komentarz przyjdą, rzucą i to jest coś na zasadzie takiego poklepania po ramieniu, dobra robota, super ci idzie i to mnie przekonuje, że w dobrym kierunku idę. Minusy? Jest ich niestety przeważająca liczba. Podstawowe minusy to jest to, że jestem kategoryzowany jako sterydziarz wrzucony z ludźmi gorszego gatunku do worka. Jest tak zwany lęk przed wbiciem igły ze względu na zanieczyszczenia, czy to jest sterylne, niesterylne, pomimo że otwieram nową igłę, pomimo że otwieram nową strzykawkę, że wszystko zakupione było w sterylnych zapobiegawcze, środki są wszystkie sterylne i tak dalej. W dalszym ciągu jest lęk spowodowany tym, że może jakieś powikłanie być. Wspominałeś właśnie to, że mogą się trafić zanieczyszczone, to też chyba ale to nie tylko substancje, w bo i też sama igła plus strzykawka też mogą być zanieczyszczone. Nigdy nie wiadomo, jaka partia ci się trafi. To jest poważna sprawa. Oprócz tego, no tak jak mówię, no lęk przed strach przed samym wbiciem się, bo już pomijając fakt o nieczystości czy środka, czy strzykawki, czy bądź igły, to jeszcze dochodzi samo wbicie. Teraz tak, gdzie wbić, w które miejsce, czy trafię w żyłę, czy nie trafię w żyłę, czy nie rozetnę sobie czegoś, a jak wszczykuję, jeżeli wbiję się nieświadomie w żyłę, jak wszczyknę, czy coś się stanie. To jest przeobrażalny lęk, który budowany jest w momencie, kiedy spróbujesz wbić wtedy igłę w takim stresie, organizm jest cały spięty i nie ma szans, żebyś wbił się igłą. Ja przypuszczam, że ty wiesz, co się stanie, jak się wbijesz. To powiedz, co się stanie, żeby ludzie wiedzieli. Znaczy się to zależy, na przykład jeżeli w tyłek ja wbiję, no to ja teraz 3 dni chodzę, kurczę, ledwo siadam na pośladek prawy, no. Bo gdzieś źle się wkułem albo coś i po prostu... A co by się stało, gdyby ta substancja się dostała do krwiobiegu? Czyli to grozi jakimś zatrzymaniem akcji serca? Każdy mówi inaczej. Mi się wydaje, że to są przeważnie, zależy jeszcze jakie bierze się środki. No, ja biorę te środki oleiste, mi się wydaje, że jest prawdopodobieństwo, że gdzieś tam jakieś powikłania mogłyby być, ale jakie? Nie wiem. To by się nie zdarzyło.
Odpukać, kurczę. Czyli to nie jest tak łatwo chyba, żeby coś się stało złego, tak myślę. A twoim kolegom po fachu? No mam kolegów, co wbijali i źle się to kończyło, więc nie polecam. No, jeden wbił sobie w rękę w przedramię, bo sobie chciał spróbować i ręką nie mógł ruszać. Mam kolegę, co tydzień czasu spędził przy zanieczyszczonym środku, bo wkuł się i też chyba nieprawidłowo się wkuł, ale tak czy inaczej, no, środek był zanieczyszczony na 100%. Ja osobiście kiedyś, kiedy pierwszy raz miałem styczność ze sterydami, ja tak mówię, w latach młodzieńczych, też w triceps sobie kiedyś wkułem i cała ręka mi spuchła, że ja się bałem, czy ja nie skończę w szpitalu, bo dostałem mi gorączki. Przez 3 dni cała ręka taka napuchnięta, czerwona. Naprawdę zachęcam do rozważenia tego, gdzie się wkuwam, kto mi robi zastrzyk, w które miejsce i przede wszystkim obrać sobie najbezpieczniejszy. Najbezpieczniejszy jest tyłek, bo jest największy i jest prosta zasada tak zwanego krzyża. Dzielimy na 4 i wtedy w jedną ćwiartkę się wkujemy, ale najpierw bym zachęcał do tego, aby poczytać sobie na ten temat dokładnie, jak to wygląda. A jak ocenisz sytuację taką, że na przykład kiedyś, z tego co czytałem na różnych forach, było bardzo łatwo kupić tak zwaną podróbkę. A jak to jest teraz? Też jest tak dużo podróbek? Tak naprawdę teraz nie wiem, jak to wygląda od tej tak zwanej szarej strefy, ze względu na to, że nie siedzę w tym interesie i w ogóle mnie to nie interesuje. Jakbyś mi zapytał to pytanie 15 lat temu, czy tam 10 lat temu, to bym ci odpowiedział bez problemu, bo tamten okres pamiętam doskonale o tych podróbach i tego wszystkiego. Jaka będzie konkluzja naszej rozmowy? Co byś powiedział dla ludzi, którzy nas oglądali? No, mam nadzieję, że oglądają nas rozumni ludzie, którzy potrafią podjąć świadomą decyzję i wiedzą, co jest dobre dla nich, co jest złe. Potrafią sobie wyciągnąć wnioski. Mam nadzieję, że ten reportaż trochę im pomoże też rozświetlić odrobinę, jak to wygląda. No ja jestem osobą, która teraz zażywa, więc to jest, można powiedzieć, wiarygodne źródło, tak, informacji, jeżeli chodzi o tą stronę. Ale i tak czy inaczej przestrzegam każdego innego przed rzuceniem kamieniem. Najpierw poczytajcie sobie, czy ja bym brał, czy bym nie brał. Ja i tak muszę iść na siłownię. I nie tylko ja, bo taki jak ja jest setki. Każdy z nas musi iść i zrobić trening. Ja traktuję sterydy jako środek, który mi przyspiesza regenerację, bo jestem osobą powyżej 40 roku życia. I tak na tym chciałbym skończyć. Nie rzucajcie kamieniami, jeżeli najpierw nie sprawdzicie dokładnie sobie danych. Jeżeli mogę zachęcać, tak jak powtarzałem przez większość reportażu, badania, podstawowe badania. Jeżeli ktokolwiek się z Was decyduje na cokolwiek, badania przede wszystkim. Nic nie bierzcie, dopóki nie weźmiecie, nie zrobicie sobie badań i nie skonsultujecie z lekarzem. Musicie mieć bazę podstawową, do której chcecie później wrócić po terapii zastępczej, żeby Wasze poziomy różnego rodzaju testosteronu i tak dalej w organizmie, tarczycy, nietarczycy, insuliny, nieinsuliny, żeby to Wam wszystko wróciło do podstaw. Ja nie potrafię po prostu wszystkiego nazwać fachowo, ale lekarz, są takie badania, lekarz jest, co konsultuje takie badania. Są osoby, które pomagają w takich rzeczach, w podjęciach decyzji i też te osoby będą Wam odradzały cokolwiek, żeby wziąć. A jeżeli bierzecie, no to bierzecie wtedy, Wy decydujecie świadomie. Dostajecie multum odpowiedzi, multum dokumentów i Wy decydujecie, czy Wy chcecie w to wchodzić, czy nie. Myślę, że materiał się spodobał. Jeżeli tak, napisać w komentarzu, że się spodobał. Jeżeli się nie spodobał, napisać też w komentarzu, że się nie spodobał. A jeżeli byście chcieli dowiedzieć się więcej rzeczy, też napiszcie w komentarzach. Postaram się odpowiedzieć albo zapytać mojego bohatera. I tymi słowami się żegnamy. Na razie, cześć. Pozdrawiamy. Like, share and subscribe.